Także po pierwszym semestrze wydaje mi się, że akurat nie zdałam ani jednych zajęć. Teraz jak mi się czegoś nie chce, to mówię, Amelia, ja nie będę z tobą dyskutować. I jeszcze ona mi powiedziała, że taka była piękna pogoda. A ja mówię, a ja ile było stopni? Ona tak z 12 i padał deszcz. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju – Hair Dubai Story. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym spotykamy się z kobietami, które odważyły się sięgnąć po swoje marzenia. Moją dzisiejszą gościnią jest Amelia Mościcka, utalentowana, odważna i pełna pasji międzynarodowa zawodniczka w skokach przez przeszkody, znana na Instagramie jako Mościccy Equestrian. Choć dziś możecie podziwiać ją na zawodach jeździeckich, to jej historia zaczęła się od wielkiej zmiany. Przeprowadzki do zupełnie innego kulturowo kraju. Z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wieku zaledwie 12 lat. W tej rozmowie Amelia opowie nam o tym, jak budowała tu na nowo swoją tożsamość, o codziennej dyscyplinie, motywacji i chwilach zwątpienia. Będzie to szczera, pełna inspiracji opowieść o pasji, odwadze i wierze w siebie, niezależnie od tego, ile masz lat i gdzie aktualnie jesteś w życiu. Jeśli szukasz dowodu na to, że warto iść za głosem serca, zostań z nami. Ta historia da Ci kopa, jakiego być może dziś właśnie potrzebujesz. Zapraszam. Cześć Amelia. Cześć. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Amelia, dzisiaj masz 22 lata Tak. i niesamowite sukcesy na swoim koncie, ale o tych sukcesach porozmawiamy za chwilkę i w ogóle o Twojej drodze do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Ale chciałabym zacząć od Twojej historii jako dziecko. Bo jak przeprowadziłaś się do Dubaju, miałaś 12 lat. Tak. No z reguły tego podcastu słuchają osoby, tak statystyki pokazują, powyżej 30-35 roku życia i często są to osoby, które przeprowadzają się też z dziećmi. I chciałam Ciebie zapytać o Twoje doświadczenia. Jak to było, jak się tutaj przeprowadziłaś mając 12 lat? Wiadomo, że było to trochę straszne, bardzo inne. Jak dla mnie to decyzja od zawsze była podjęta w takim sensie, że ja jestem bardzo, bardzo blisko z moją mamą związana. Także jak ten temat jakby zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to ja od razu jakby wiedziałam, że jest to dla mnie okej, że się z nią przeprowadzę. Myślę, że byłam na tyle młoda, że nie do końca rozumiałam w taki dojrzały sposób, jaka wielka to będzie zmiana i jak inaczej, jak inne będzie moje życie. Było to dosyć ciężkie. W takim sensie, że jak się tutaj przeprowadziłyśmy, to wiadomo, moja mama miała nową pracę. Wiadomo, jak się zaczyna w nowej pracy, trzeba pracować trochę dłużej, więcej. Ja od razu poszłam do nowej szkoły, gdzie nikogo nie znałam. Największym problemem było to, że nie do końca znałam język angielski bardzo dobrze, na tyle jak znam go teraz. Do tego wszystkiego taką jedyną rzeczą i pasją właśnie, którą miałam zawsze w życiu, którą były konie. Nagle jej nie było, bo mój koń dopiero został przetransportowany do nas po kilku miesiącach. Ale to nie jeździłaś tutaj na innych koniach? Nie. W tamtym momencie jeszcze tak dużo rzeczy się działo. Tak. Po prostu mama zaczynała w pracy, ja zaczynałam w szkole. Nie miała czasu ze mną jeździć, więc jeździłam autobusem szkolnym. Próbowałam się nauczyć angielskiego. Jakby próbowałyśmy po prostu zacząć jakieś życie tutaj i jakoś się udomowić. Czyli we dwie tylko się przeprowadziłyście? Tak. Na początku byłyśmy tylko we dwie. Po kilku miesiącach doleciał do nas jej mąż Keith, który jest z Ameryki. Także byłyśmy tylko we dwie i próbowałyśmy po prostu przez to trochę przejść razem. Nie ukrywam, że był to trochę smutny czas jak dla mnie w moim dzieciństwie, te pierwsze kilka miesięcy, dlatego że, no tak jak mówię, nikogo nie znałam języka i w tym wszystkim dużo czasu spędzałam samemu. Moja mama pracowała długie godziny, ale na szczęście miała szpital po drugiej stronie ulicy od nas, gdzie mieszkałyśmy. Także często do niej przychodziłam i siedziałam z nią trochę i trochę płakałam i później wracałam do domu. Ale po jakimś czasie, jak zaczyna się poznawać ludzi, myślę, że ludzie są w tym wszystkim bardzo ważni. Jak zaczyna się poznawać więcej ludzi i znajomości, to wtedy zaczyna się człowiek trochę czuć bardziej jak w domu. A miałyście takie momenty, że chciałyście wracać, że było za ciężko? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że
moja mama od razu po przyjeździe była bardzo pewna w swojej decyzji, w takim sensie, że zdawała sobie sprawę z tego, jak na długą metę jakie możemy mieć lepsze życie tutaj pod względem też finansowym niż w Polsce. A ja myślę, że w tym wieku bardzo jej ufałam. I też, no mówię, byłam z nią tak związana i nie do końca jeszcze nie miałam takiego rozbudowanego bardzo życia, na przykład socjalnego też w Polsce. No ja miałam 12 lat. Wiadomo, że miałam tam jakichś znajomych ze szkoły, ale nie było to jakieś bardzo skomplikowane życie. Także jak dla mnie to nie myślałam o tym nigdy tak. Myślałam o tym bardziej na zasadzie co by tu zrobić, żeby było trochę łatwiej, żeby już to nie było takie uczucie takiej alienacji i smutku trochę. I ile czasu ci zajęła taka adaptacja? Myślę, że te pierwsze kilka miesięcy były najgorsze. Po kilku miesiącach, jak przyleciał też mój koń, to wszystko zrobiło się o wiele łatwiejsze, bo taka prawda, bo miałam chociaż od tego jakiś odskok. Było trudno w szkole i trzeba było dużo pracować, ale po szkole chociaż miałam ten czas, gdzie mogłam pojechać do stajni i się odstresować i w końcu mieć coś, co trochę znajomego. Ale myślę, że tak po roku było już naprawdę okej. Tak wydaje mi się, że po roku już naprawdę czułam się jak ryba w wodzie. A powiedz, w jaki sposób uczyłaś się angielskiego w Polsce i na jakim poziomie był twój angielski, jak tutaj się przeprowadziłaś? No wiadomo, że uczyłam się angielskiego w szkole, ale ja moją edukację w szkole polskiej zakończyłam w 5. klasie podstawówki. Także i nie byłam w tym angielskim najlepsza. Także był to angielski na zasadzie umiałam się przedstawić, zapytać się, gdzie jest łazienka, ale nie było to w żadnym wypadku angielski na poziomie uczenia się biologii czy historii w szkole angielskiej, angielskojęzycznej, do której poszłam w Abu Dhabi. I ten pierwszy semestr, myślę, w tej szkole był najtrudniejszy, bo naprawdę nie rozumiałam niczego na takim poziomie akademickim, że tak powiem. Ale od razu poszłaś też do klasy, która była ekwiwalentem klasy w Polsce? Czy to była Poszłam do 7. klasy. Od razu do 7. klasy? Tak, czyli teoretycznie przeskoczyłam rok. Wiadomo, że od momentu, kiedy zakończyłam szkołę w Polsce do momentu, kiedy zaczęłam szkołę w Abu Dhabi, tam przeleciało kilka miesięcy, wiadomo, z przeprowadzką, ze znalezieniem szkoły i wszystkim takim. I pamiętam, że jak właśnie mama wybierała szkołę, to oni po prostu musisz wziąć taki test poziomu wiedzy, że tak to powiedzmy. I oni ustalili, że mam iść do 7. klasy, więc poszłam do 7. klasy. I tak mimo tego, że wiedzieli, że jestem nowym uczniem i że nie znam do końca super angielskiego, to w żaden sposób nie ułatwiali tobie tego. W takim sensie, że nie było tam nikogo ze mną, kto by mi wytłumaczył trochę bardziej te pytania na egzaminach albo na zajęciach. Tylko zostałam od razu wrzucona na głęboką wodę na zasadzie tutaj masz rozpisz zajęć, idź na zajęcia i ogarnij. Także po pierwszym semestrze wydaje mi się, że akurat nie zdałam ani jednych zajęć w szkole. Okej. I generalnie wysłali mamie list na zasadzie musisz coś z tym zrobić, bo jak się nie uda, no to nie będę mogła chodzić do tej szkoły. No i później tak naprawdę zaczęło się to poprawiać. Myślę, że była to mieszanka tego, że po pierwsze angielski był wszędzie. Nie tak jak w Polsce, gdzie uczyłam się angielskiego, nie wiem, kilka godzin tygodniowo w szkole, to tak tutaj nagle angielski był wszędzie. Angielski był w sklepie, angielski był w domu, też jak przyjechał mąż mojej mamy. Angielski był w stajni, angielski był w szkole, no był wszędzie. To i myślę, że też właśnie trochę tej presji na zasadzie muszę się nauczyć, żeby kontynuować szkołę. No i to spowodowało, że o wiele szybciej zaczęłam kumać. No dobra, ale poczekaj, ale uczysz się tak samo jak dzieci, które płynnie mówią po angielsku. To już jest 7. klasa. Wyobrażam sobie, że to jest inaczej, jak przyjeżdża takie dziecko 3-4-letnie, bo tak. ono dużo szybciej się uczy języka. A jednak już 12 lat, to już jesteś taką ukształtowaną dziewczyną, już prawie nastolatką. No i czy były jakieś, nie wiem, zajęcia wyrównawcze? Albo na przykład, czy byłaś w klasie z osobami, które były tylko świetne z angielskiego? Czy były też to osoby, które też były na przykład trochę słabsze? Myślę, że wiadomo, że niektórzy byli lepsi od innych. Generalnie
i to jest, myślę, że w wielu szkołach, czy w Abu Dhabi, czy w Dubaju, wszystkie te szkoły międzynarodowe i to jest w tym super moim zdaniem, że masz osoby naprawdę zewsząd na świecie. Niektóre z nich już tutaj mieszkają od 10 lat, niektóre dopiero co się też przeprowadziły z rodziną. No tak. Także każdy jest trochę na innym poziomie. Także byłam w takiej normalnej klasie po prostu trochę wymieszana z wszystkimi. Myślę też, że to, co mi dużo pomogło, to właśnie mąż mojej mamy, który jest z Ameryki. Angielski to jest jego pierwszy język i on też dużo mnie nauczył. W takim sensie właśnie gadania po prostu w domu, oglądania Netflixa po angielsku, no wszystko na takiej zasadzie. Także myślę, że to też mi pomogło. Okej. No, a teraz jak z perspektywy tak czasu na to patrzysz, no bo jednak pamiętasz też twoje życie w Polsce, pamiętasz szkołę w Polsce, to jakbyś porównała, czym się różni szkoła czy życie w ogóle w Polsce, a życie tutaj w Emiratach? Myślę, że jak dla mnie, patrząc na to z mojej perspektywy, taką największą różnicę, o której mogę pomyśleć, to mam wrażenie, że wyprowadzka tutaj sprawiła, że tak jakby trochę wyszłam z takiego pudełka. Jakby to wytłumaczyć, mam wrażenie, że w Polsce pewnie bym dokończyła szkołę i pewnie bym poszła do uniwersytetu w tym samym mieście albo w innym mieście w Polsce i bym znalazła pracę w Polsce. Skąd jesteście w Polsce? Z Poznania. I bym pewnie nigdy tej Polski nie opuściła. I pewnie dla mnie byłoby to okej. Ale że już ją opuściłam, to teraz jak wracam, to patrzę na to przez kompletnie inne, że tak powiem, okulary w takim sensie, że wyjazd tutaj, właśnie na przykład szkoły międzynarodowe. Poznajesz ludzi z po prostu każdego zakątka świata i jest to tak po prostu eye-opening, jak tutaj mogę wrzucić angielskie słowo. Tak tobie to otwiera oczy na świat i na różne kultury i na po prostu różne sposoby, w jakie ludzie żyją i co lubią, czego nie lubią, że po prostu pokazuje tobie to, że nie ma czarnego i białego w życiu, że nie jest coś, co jest dobre i złe, czy coś, co jest poprawne i niepoprawne, że jest tyle różnych zwyczajów i tyle różnych sposobów, na które można żyć i robić rzeczy w życiu, że myślę, że jest to po prostu takie bardzo otwierające oczy na też mam cały takie świat. wrażenie, że tutaj się tak za bardzo nie ocenia, jak kto żyje. Tak. Nie? Bo po prostu dokładnie. każdy żyje trochę tak, jak chce, bo każdy jest skądś indziej, Dokładnie. więc jakby jest taka tolerancja do różnych tak, zwyczajów. bardzo duża tolerancja i w ogóle uważam też, że jest to super. Na przykład jak kogoś tutaj poznajesz, to pierwsze pytanie to jest skąd jesteś. I w ogóle rzadko słyszysz na przykład, nie wiem, jeden kraj. Najczęściej to jest jakiś miks, nie wiem, 5 różnych krajów, skądś ktoś jest. Także to jest też super moim zdaniem. A gdzie jest twój dom? Dom? Myślę, że i w Polsce, i tutaj. Jak mam być szczera, nie wiem, czy bym dała radę wybrać jedno miejsce. Na przykład teraz ostatnio byliśmy na wakacjach w Stanach i nie ukrywam, jak lądowałam tutaj, to czułam, że wracałam do domu, Tak. do takiej trochę swojej rutyny i swojego miejsca. Ale też z drugiej strony, jak lecę do Polski, na przykład w ciągu lata i wychodzisz z samolotu i czujesz to polskie powietrze i zieleń i też mam swoją część rodziny w Polsce, to też nazwałabym to jednak Polskę też moim domem. Także myślę, że mam właśnie. 2 domy. To jest trochę tak, że jak się mieszka za granicą, to wyjeżdżasz stąd i wracasz do domu, a potem wyjeżdżasz stamtąd, też wracasz Tak. do domu? Tak, No tak. dokładnie. Tak, ale ja też na przykład tak mam, że już jakby nie jestem, chociaż prawie tyle samo, bo ty jesteś 10 lat, tak? 10, no Tak, właśnie, no no to teraz ja będzie jestem 10. 8, no to podobnie. No to też już mam tak, że czuję, ale zajęło mi to tak jakoś z 5-6 lat chyba, że czuję, że jak tutaj wracam, to już też to jest dom, ale doceniam Polskę jeszcze bardziej. Bardziej jak wyjechałam, bo jak jesteś w tym, w czym jesteś, no to mamy taką tendencję do przyjmowania tego za normalne. Tak, i zawsze ktoś uważa, że trawa jest Dokładnie. bardziej zielona tam, gdzie ciebie nie ma. Dokładnie. Takie powiedzenie. A teraz ja po prostu mam ochotę, chwalić się tym, że jestem z Polski. Też coś takiego mam, jak mam być szczera. Też coś takiego mam. No. A jak powiedziałabyś, że odbiera się Polaków w Emiratach? Ja akurat słyszałam same dobre rzeczy, z czego się bardzo cieszę.
ja w ogóle w moim jakby, że tak to nazwijmy, biznesie końskim, generalnie Europa jest bardzo popularnym miejscem, gdzie ludzie kupują konie do skoków. I ostatnimi czasy właśnie wielu lokali zaczęło też jeździć do Polski, żeby szukać koni i kupować tam konie do skoków. Tak. No i też właśnie wiele ich do mnie podchodzi i mówi: o, byłem w Polsce w tym roku w ciągu lata, żeby szukać koni. Bardzo, bardzo fajna pogoda i tacy mili ludzie. A ja sobie czasami myślę, mówię: o, wszyscy tacy mili. Ale wiesz, no bo my jesteśmy też takim gościnnym narodem, więc Tak, wydaje mi się, że jak ktoś tak. przyjeżdża, to jednak możemy tak Tak. być dumni z tego, że jesteśmy gościnnym narodem, ale powiem ci teraz przyszły mi do głowy takie 2 krótkie anegdotki. Kiedyś byłam w jednej stajni tutaj w czasie Ramadanu, no i akurat był zachód słońca, więc zostaliśmy zaproszeni na iftar. No i właściciel tej stajni właśnie też powiedział, że jeździ do Polski, kupuje konie, że bardzo lubi Polskę i mówi do mnie: i nauczyłem się jednego zdania po polsku. A ja mówię: Mogę sobie tak? wyobrazić. Jakie to zdanie? A on do mnie mówi po polsku: puścił bąka. Więc tego zdania się kompletnie... Tego nauczył. No powiedział mi, że konie też puszczają bąki i tak go nauczyli. No to nieźle. No więc tak, a jeszcze jedna taka historia właśnie, z kolei jedna, to moja akurat ortodontka, Emiratka, powiedziała mi też, że była w Polsce w wakacje w sierpniu i mówi, że była tak przepiękna pogoda i w ogóle jeszcze powiedziała mi, że w Polsce to wy macie wszystko nowe. To nie jest Europa, to jest nowa Europa, bo wy macie nowe drogi, nowe mosty, nowe tunele, nowe stacje benzynowe, super sklepy. I ja tak myślę: Boże, to ja nie byłam, wiesz, świadoma, że o nas tak myślą, wiesz, przyjezdni. I jeszcze ona mi powiedziała, że taka była piękna pogoda. A ja mówię: a ja ile było stopni? Ona tak z 12 i padał deszcz. I to jest kolejna oni rzecz. są myślę zachwyceni sobie: tym. Boże, tak, sierpień dla nas, no to my oczekujemy, że Tak. będzie co najmniej z 25 i słońce, a Tak. oni się cieszą, bo to jest tak gorąco, jak jest, wiesz, 15 Tak. i deszcz. No. A ci powiem, ja się też teraz zakochałam w deszczu. Odkąd się wyprowadziłam tutaj, to ludzie się na mnie patrzą jak na dziką. Jak wracam do Polski, zaczyna właśnie padać deszcz w ciągu lata, a ja tak mówię: jest, w końcu. A nie wiem, co ty się tak cieszysz? Ja mówię: ja nie widziałam deszczu od tylu lat. No, a jak jest deszcz, to bywa albo niebezpiecznie. No, ale nie ma tego takiego zapachu, tej zieleni, jak w Polsce. I w To ogóle jest, zieleni. to ta zieleń jest inna. No. Jest zieleń, ale jest po prostu inna i Tak. też nie wszędzie. No, jednak jest dużo Nie da tych... się tak przejść po lesie i... Tak, No. no piękne jest nasze lato i nasza Tak, wiosna, tak. nasza jesień też jest. No wszystko jest Wszystko. piękne, no właśnie. No to prawda. Wiesz co jeszcze, Amelka, ostatnie takie pytanie tutaj na Instagramie się pojawiło. Czy myślisz, że Emiraty to są dobrym miejscem, to jest dobre miejsce do wychowywania dzieci? Tak ze swojej perspektywy ciebie jako dziecka jeszcze wtedy. I może czy wracając do tamtego momentu przeprowadzki, czy coś może z mamą zrobiłybyście inaczej, żeby ułatwić tobie tą przeprowadzkę? No to na temat wychowywania dzieci tutaj myślę, że ja jak tak by patrzeć na dzieciństwo na zasadzie od 0 do 18 lat, to tak trochę prawie w połowie No tak. się tutaj przeprowadziłam. Także nie jest to tak, że wychowywałam się tutaj od samego dziecka. Także myślę, że jakby aż tak na mnie ta czasami niezdrowa trochę kultura Dubaju nie wpłynęła w takim sensie, Co masz że... na myśli, niezdrowa? W sensie niezdrowa, no mam na myśli coś takiego, że na przykład ja chodziłam do szkoły, do liceum na przykład z wieloma moimi znajomymi, którzy tutaj mieszkali od samego dziecka. I widać było po nich czasami takie po prostu przyzwyczajenie do tego, że na przykład mają nianię w domu, która sprząta i żyje z nimi i robi wszystko. I mogą zostawić i mogą nie posprzątać, bo ona posprząta. Trochę na takiej zasadzie. To takiego rozpieszczenia po prostu. Tak. Takie trochę rozpieszczenie, takie trochę właśnie dorastanie w takim trochę bąbelku tego Dubaju. Nie mówię, że każde dziecko, które tutaj dorasta, takie jest, bo to też wszystko zależy od wychowania i od podejścia do tego. Także generalnie uważam, że Dubaj jest bardzo dobrym miejscem do dorastania w takim sensie na przykład bezpieczeństwa. Jest bardzo bezpiecznie tutaj. Myślę, że jest to super miejsce z powodu właśnie tych
tej ilości ludzi zewsząd i różne kultury i tej właśnie otwartości na to i poznania właśnie świata przez taką wizję właśnie tego, że każdy jest skądś i każdy jest inny. Także myślę, że to jest ten pozytyw tego. A jeżeli chodzi o to, co byśmy mogły zrobić inaczej z mamą, myślę, że dla mnie ważne właśnie w takiej przeprowadzce byłoby to, żeby naprawdę być blisko i priorytetyzować właśnie rodzinę i jakby czas rodzinny i czas ze sobą. I żeby taka przeprowadzka właśnie taką rodzinę zbliżyła, a nie oddaliła. A w takim sensie, że no to jest trudny czas dla wszystkich moim zdaniem, czy ktoś jest dzieckiem, czy nie. To jest nagle inne miejsce, inne życie, inny start. No i trzeba być tam dla siebie po prostu przez te trudniejsze chwile. I także, a moja mama tam też zawsze dla mnie była, mimo że nie zawsze miała wiele czasu. Także myślę, że to jest najważniejsze. No super. No, wiesz, wydaje mi się, że rodzice zawsze na dany moment, znaczy zawsze, no przeważnie i mam taką nadzieję, że przeważnie tak jest, starają się dla swoich dzieci, tak jak w tym momencie jest to możliwe, najlepiej. No ale potem jak się patrzy z perspektywy czasu, to może gdzieś tam można było coś zrobić inaczej. No ale no, tak jak mówisz, ta bliskość i to, że to poczucie wsparcia jest bardzo ważne. Myślę, że jest to bardzo ważne. Też z drugiej strony ja nigdy jakby nie miałam za złe tego mojej mamie, że może czasami nie miała jakoś, nie wiem, super dużo czasu, żeby ze mną spędzać czas, bo wiadomo, ona też jest lekarzem i jej praca zajmuje dużo czasu. A z twoją mamą jeszcze porozmawiamy. Tak. Ale myślę, że to też nie jest wcale aż takie złe, też z drugiej strony, bo myślę, że sprawiło to też, że byłam dosyć samowystarczalna, jeżeli to można tak nazwać jako dziecko. W takim sensie, że tak naprawdę no, nie musiałam być poganiana z, nie wiem, lekcjami. Sama ogarniałam rzeczy do szkoły, brałam rower i sama jechałam do stajni. Jakby nie potrzebowałam kogoś, kto by mnie trzymał za rękę na każdym etapie. I też myślę, że to też nie jest najgorsze, bo to się później przydaje w życiu. No tak, na pewno cię ukształtowało w pewien sposób. Tak. I ta samodyscyplina, którą miałaś w sobie. Ciekawa jestem, czy to jest taka cecha, która jest do wyuczenia, czy po prostu to jest coś takiego, wiesz, w tobie, co ci teraz pomaga? Myślę, że da się trochę pomóc sobie z taką samodyscypliną, aczkolwiek myślę, że też trzeba jakąś część tego mieć w sobie, żeby już w ogóle zacząć. Jakby, ja nie mówię, że ktoś musi mieć super dużą samodyscyplinę, ale trzeba chociaż chcieć. Trzeba chcieć coś zrobić. Tak. Moja siostra czytała ostatnio książkę. Nie pamiętam, jak się nazywała, ale powiedziała mi, że był w niej bardzo fajny cytat, że ta autorka właśnie mówiła, że jak na przykład jej się czegoś nie chce zrobić i zaczyna właśnie jej jakby głowa jej podpowiadać, że jej się nie chce, że może nie jedź, to ona po prostu sobie mówi, że ona nie będzie sama ze sobą dyskutowała. Bardzo mi się to spodobało. Teraz jak mi się czegoś nie chce, to mówię, Amelia, ja nie będę z tobą dyskutować. Po prostu jedziemy. Biorę Myślę, że to jest też fajne. Tak. No właśnie, no, to wiesz co, to kiedyś tak się mówiło, że wiesz, że musisz działać. Potem był taki trend, że się mówiło, bądź dla siebie dobrym, dobra, wiesz, nie zmuszaj się i tak dalej. Mnie się wydaje, że teraz to jest trochę tak, że trzeba to wypośrodkować, Tak, że okej, tak, trzeba tak. mieć ten self-care, ten czas dla siebie i trzeba umieć odpoczywać też, no ale z drugiej strony nie ma wyników, jak nie ma pracy, więc i wiadomo, że się nie chce. Wiadomo, że się czasami nie chce i wtedy właśnie trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć, nie będę dzisiaj z tobą dyskutować, jedziesz, robisz. Dokładnie. Super, Dokładnie. bardzo mi się to podoba. No dobra, Amelka, a jak wyglądała w ogóle twoja droga do zostania międzynarodowym skoczkiem przez przeszkody i kiedy wiedziałaś, że to przekształci się z hobby w pracę, jakby nie było? Myślę, że generalnie to zaczęło się bardzo wcześnie. Ja jeżdżę konno, odkąd miałam, myślę, z 7 lat. No i generalnie nawet jak mieszkaliśmy w Polsce, to konie zawsze były częścią mojej rodziny. Moja mama jeździła konno, moja siostra jeździła konno i mój brat też jeździł konno.
Także jak dorastałam, to zawsze oni mieli konie i jeździliśmy do stajni i ja jeździłam z nimi, mimo że konia nie miałam, bo przecież nie mogłam zostać sama w domu. Dlatego targali mnie ze sobą, żeby padało, żeby było ciepło, żeby był śnieg. No i tam siedziałam i patrzyłam, i się przyglądałam i zaczęło mi się to podobać. Przepraszam, i w czyli końcu... masz starsze rodzeństwo, tak? Tak. Starszy. Mój brat ma teraz 27 lat, moja siostra 33. Okej. Także jestem najmłodsza. No i oni zawsze jeździli, moja mama też, ja im się zawsze przyglądałam i zawsze tam z nimi byłam. No i zaczęło mi się to podobać i zaczęłam błagać mamę o kucyka. Bardzo długo mi to zajęło, ale w końcu się zgodziła. Kupiła mi kucyka, który nazywał się Alf. Miał chyba z 15 lat. Okej. I generalnie wzięłyśmy go z pola. Autentycznie on nie robił nic, stał na polu. A jak długo konie żyją? Kucyki, on ma teraz chyba z 28 lat, wydaje mi się, i nadal żyje. Jest w Polsce i jeżdżą na nim dziewczynki zawody. Ostatnio pisali o nim artykuł w Świecie Koni. Jako był jeden z najlepszych i najbardziej osiągniętych kucyków w Polsce. Naprawdę? To ty go tak wyszkoliłaś? Może, nie wiem. No dobra, to opowiadaj o tym Alfie. No, Alf był super. No, także Alf to był mój pierwszy kucyk. Zaczęłam na nim jeździć. Zaczęłam na nim startować. Zdobyłam na nim, wydaje mi się, albo srebrny, albo brązowy medal Mistrzostw Polski kucyków grupy A1. No i z Alfa później przerzuciliśmy się na Szoguna. To był mój drugi kucyk, trochę większy, który też nadal żyje i nadal jest w Polsce i chodzi zawody. I miało go już teraz nie wiem ile dziewczynek. No i myślę, że później dostałam pierwszego dużego konia. Ile miałaś lat, jak dostałaś dużego konia? Wydaje mi się, że 11. To było właśnie, to on z nami przyleciał do Abu Dhabi, także to było z rok, kilka miesięcy przed naszym wylotem go kupiliśmy. No i z nim miałam też dużo przygód. Bardzo dużo mnie zrzucał. Także był nawet etap, że po prostu płakałam i mówiłam, błagam, mamo, wymieńmy go na jakiegoś innego konia, mam go dosyć. Ale moja mama mówi, nie, musisz dać radę, musisz się z nim dogadać. A jakie są kryteria doboru konia? Myślę, że to wszystko zależy od jeźdźca, od wieku, od poziomu, od tego, co ktoś chce osiągnąć. Na przykład są ludzie, którzy chcą po prostu sobie jeździć metrówki, a są ludzie, którzy chcą dojść do poziomu 145. I to wszystko zależy. Także są konie, które są idealne właśnie dla początkujących, spokojne, równe, może nie jakoś super dokładne, jeżeli chodzi o skoki. Czasami przytrafi im się jakaś zrzutka, ale są dobre dla takiej osoby początkującej. A są konie, które już są lepsze, bardziej doświadczone i są lepsze dla osoby, która na przykład chce pójść trochę wyżej. No i wy pod jakim kątem szukałyście wtedy tego konia dla ciebie? No generalnie C właśnie miał na imię C, nie żartuję, literka, po prostu C, tak. A możesz zmienić imię? Tak, zmieniliśmy mu później na cynamon. Okej, Bo makes już sense. było za dużo problemów na zawodach. Mówię, proszę zapisać Amelia Mościcka z koniem C. Ale jakie jest imię konia? C. Okej. No, dlatego my go kupiliśmy pod kątem generalnie tego, że ja miałam się przygotowywać na Mistrzostwa Europy dzieci na koniach, bo wtedy była taka kategoria. No ale wiadomo, że wtedy kilka miesięcy po kupnie jego cały temat Abu Dhabi, przeprowadzki wszedł na stół, także wtedy wiadomo, że to było odsunięte na bok. No i się przeprowadziliśmy, on po kilku miesiącach przyleciał z nami. I tak naprawdę myślę, że po jakimś roku, kiedy go tutaj mieliśmy, przeprowadziliśmy się do Dubaju i zaczęłam trenować z bardziej, że tak powiem, lepszymi trochę trenerami i naprawdę zaczynać więcej startować i wchodzić na tą scenę jakby trochę bardziej profesjonalnego jeżdżenia, jeżeli można to tak nazwać, tutaj w Emiratach. I od tego się tak jakby zaczęła ta część mojej kariery tutaj. Ale ja myślę, że tak naprawdę to od zawsze wiedziałam, że chcę to robić i że chcę mieć jakby konie, żeby było jakąś częścią mojego życia. A skąd wiedziałeś, że będziesz skakać, a nie na przykład ścigać się? Moja mama i moja siostra i mój brat, oni od zawsze skakali. Jakby to był ten tak jakby sport. Wiadomo, że w świecie koni jest
bardzo, bardzo dużo sportów, z których można wybrać, jeżeli chodzi o jazdę konną, ale u nas właśnie to były cały czas w rodzinie skoki przez przeszkody. Także od razu jakby to widziałam i myślę, że się w tym zakochałam. Po prostu jest to trochę adrenaliny, jest to trochę skomplikowane i ekscytujące, także od razu wiedziałam, jakby nigdy mnie nie ciągnęło do niczego innego. A jak wygląda ta taka scena jeździecka tutaj w Emiratach? To jest dobre miejsce dla rozwijania kariery? Myślę, że pod względami i tak, i nie. Tak, w takim sensie, że jest to kraj, który bardzo, bardzo szybko się rozwija, jeżeli chodzi o ten sport. Oni w ostatnich nawet 10 latach, kiedy ja tutaj jestem i startuję, to w niesamowity sposób poprawili ośrodki jeździeckie, w których są zawody. Ilość w ogóle osób, które startuje na zawodach i które jeździ konno i które się zapisuje na jazdy konne, tutaj się powiększył nie wiem ile set procent. I myślę, że też oni mają do tego bardzo dużą pasję. Jednak konie też są częścią ich kultury. Tak. Myślę, że wiadomo, że nie jest to Europa, w takim sensie, że mówi się generalnie, że tak jakby centrum tego sportu jeździeckiego i skoków przez przeszkody to jest Europa. Tam jest bardzo, bardzo dużo jeźdźców właśnie na naprawdę światowej rangi. No i jak jesteś w Europie, to też jest łatwiej jeździć do wielu innych krajów. Wszystko jest w pobliżu na zawody. Aczkolwiek myślę, że tutaj też jest bardzo dużo możliwości do rozwoju. W takim sensie, że ludzie chcą rozwijać ten sport. Ludzie tutaj, którzy są w tym świecie końskim, nawet nie tylko jeźdźcy, ale też organizatorzy, ludzie, którzy pracują w federacji. Oni naprawdę mają do tego pasję i chcą rozwijać sport. Także jest to fajne, że można pracować z ludźmi, którzy naprawdę też mają do tego chęci, mają do tego pasję. A powiedz, Amelia, a jest jakieś na przykład, nie wiem, wsparcie rządu albo wiesz, jakieś finansowe wsparcie dla takich dzieci czy młodzieży, czy w ogóle osób, które wiesz, chcą się w tym szkolić? No bo to jest jakby twoja praca, prawda? No nie pracujesz nigdzie indziej, tylko całe swoje życie poświęcasz koniom w tym momencie. Tak. Mówisz tylko, się zapytam, mówisz tutaj czy w Polsce? Nie, tutaj. Tutaj w sensie większość ośrodków, tych większych ośrodków, w których na przykład są organizowane zawody, czy jakiekolwiek szkolenia, są one rządowe, te ośrodki. Także cały jakby rozwój tych ośrodków, najczęściej też zawody, które są organizowane, to jest wszystko finansowane rządowo. Aczkolwiek jeżeli bym miała pomyśleć o takim wsparciu stricte dla na przykład młodzieży, która chciałaby zacząć w tym sporcie, to nie za bardzo poza lokalami. Wiem, że jest bardzo dużo różnych zespołów i teamów, właśnie skoków przez przeszkody, gdzie lokale i od właśnie najmłodszego wieku. Czyli po prostu Emiratczycy. Tak, Emiratczycy. Emiratczycy. Którzy właśnie jeżdżą dla takich zespołów, dla takich teamów i wtedy dostają wsparcie finansowe w takim sensie, że dostają konie do jazdy, mają zapłacone za zawody wpisowe, transport i takie rzeczy, za treningi, no i mogą wtedy się z nimi jakby rozwijać i uczyć i startować. Ale nie ma takiego jakby, przynajmniej z tego co ja wiem, programu dla ludzi jakby zewsząd. Okej, czyli ty tak naprawdę musisz sama siebie finansować, ewentualnie z udziałem sponsorów, tak? Tak. I pracujesz jako trenerka. Tak. Okej. A powiedz mi, czyli ty reprezentujesz Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy reprezentujesz Polskę w zawodach? Polskę. Okej, czyli ty jesteś... czyli dla ciebie właśnie grają ten Mazurka Dobrowskiego, jak Kilka wygrywasz, razy tak? zagrali, Tak? Okej. No dobra, no to słuchaj, to przejdźmy do tych nagród. Jakimi nagrodami czy wynikami możesz się pochwalić? Myślę, że jestem bardzo zadowolona z tego, że kilka lat temu wygrałam 2 lata z rzędu
zawody, które się nazywały Fatima Bint Mubarak Ladies Academy. To były zawody, które organizowali stricte dla kobiet. I myślę, że nikt, z tego co wiem, tego nie wygrał wcześniej 2 lata z rzędu. Także z tego byłam bardzo, bardzo dumna. Myślę, że z takich bardziej ostatnio wyników jestem też bardzo zadowolona z mojego ostatniego sezonu z moim głównym koniem Corleo, na którym mieliśmy bardzo dużo miejsc na podium w konkursach też kategorii właśnie młodych jeźdźców i w konkursach kategorii poniżej 25-latków, jeżeli chodzi o jeźdźców. Także jestem z tego bardzo dumna. Generalnie jestem dumna też najbardziej w ogóle z rozwoju moich koni i z mojego rozwoju jako jeźdźca. Także Brawo, gratulacje. Dziękuję. A jeszcze wracając do tych Emiratów, i to też pytanie od osoby z Instagrama, czy są to jakieś stowarzyszenia albo instytucje, gdzie można zasięgnąć na przykład rady co do certyfikowanych nauczycieli, trenerów, albo na przykład jakie stajnie są certyfikowane, gdzie wiesz, zabezpiecza się bezpieczeństwo i jeźdźców i koni? Jest coś takiego? Myślę, że jeżeli chodzi o kogoś, kto chciałby jeździć w szkółce, to trzeba by szukać szkółek, które są certyfikowane przez BHS, to jest British Horse Society. No i oni właśnie robią takie certyfikacje na przykład dla szkółek, tak jak w mojej stajni, gdzie ja jeżdżę w Szarży. Mamy też tam szkółkę i ona jest certyfikowana przez BHS, więc to oni tam właśnie wszystko jakby organizują to w taki sposób, że jest to bezpieczne i konie są zadbane i mają tam w tej szkółce faktycznie trenerów, którzy wiedzą, co robią. Że tak powiem. Jeżeli chodzi o kogoś, kto już jest na trochę wyższym poziomie jazdy, to myślę, że ja osobiście trzymałabym się z daleka od takich mniejszych stajni na pustyni, że tak powiem, które mają w większości konie arabskie i które nie za bardzo, to wiadomo, że też zależy od tego, jaki sport, jeżeli chodzi o jazdę koną, ktoś chce uprawiać. Jeżeli ktoś chce uprawiać, nie wiem, skoki przez przeszkody, no to właśnie radziłabym bardziej w stronę takich większych ośrodków, na przykład jak właśnie Sharjah Equestrian and Racing Club, w którym ja stacjonuję. W Dubaju mamy też Dubai Polo and Equestrian Club, mamy też Al Habtour Polo Club i są to ośrodki takie trochę większe, trochę bardziej znane, gdzie jest to bardziej jakby właśnie skierowane w kierunku sportu, a nie takiej rekreacji, jeżeli chodzi o jazdy pustynne i takie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to wiadomo, że mamy tutaj UAE Racing Federation, Racing and Equestrian Federation chyba się nazywa. No i to jest federacja, która ma pod sobą wszystkie dyscypliny jazdy konnej, jakie się znajdują tutaj w Emiratach, czyli od skoków przez przeszkody, po ujeżdżenie, po endurance, czyli te rajdy i wszystko takie. No i oni tam mają informacje na temat jakichkolwiek zawodów, które będą organizowane, czy takich innych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o takie miejsce, gdzie ktoś po prostu może zdobyć takie informacje, czy taką wiedzę na temat trenerów i na temat miejsc, to są też grupy WhatsAppowe, na przykład UAE Equestrian Group, do której można dołączyć. I tam generalnie jest miks ludzi, jakby niezależnie kto, jaką dyscyplinę jazdy konnej ktoś uprawia, to tam po prostu można porozmawiać i się zapytać. Ktoś coś sprzedaje, ktoś coś kupuje, ktoś szuka trenera, ktoś szuka stajni i takie inne rzeczy. No dobra, powiedziałaś o swoich nagrodach. Gratulacje i trzymamy kciuki. Jeszcze porozmawiamy o twoich planach, bo to za chwilę. Dziękuję Ale bardzo. co uważasz jest najważniejsze, żeby odnieść sukces akurat w tej dyscyplinie? Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest cierpliwość, ponieważ w tym sporcie naprawdę jest więcej upadków. Nie mówię tego jako, że będziesz na ziemi za każdym razem, ale upadków. Porażek niż sukcesów. Nie jest to sport tak jak, nie wiem, tenis czy nawet piłka nożna, gdzie masz 50% szans wygranej, jesteś ty i jest druga osoba.
W większości zawodów, w jakiejkolwiek dyscyplinie jeździeckiej, jesteś ty i jest do tego 50 innych osób albo 90 innych osób, które też chcą wygrać dany konkurs. Także myślę, że właśnie bardzo ważna jest cierpliwość i bardzo ważne jest to, żeby czerpać szczęście z bardziej procesu i drogi i cieszyć się tymi małymi sukcesami, a nie zawsze, wiadomo, że tymi wielkimi też się trzeba cieszyć, ale mieć po prostu cierpliwość i mieć trochę dystans do siebie, żeby nie za bardzo się denerwować na siebie, jeżeli coś od razu nie wyjdzie. Tym bardziej, że chyba to nie do końca zawsze jest jakby, jeżeli można tu w ogóle mówić o winie, ale to nie do końca jest jakby, możesz to skontrolować, bo bardzo mi się podobało, jak opowiadałaś o swoim dniu w ostatnią niedzielę. Tak. I jak powiedziałaś, że miałaś właśnie zawody w sobotę, gdzie koń przestraszył się przeszkody i po prostu stanął. I dostałaś ileś tam ujemnych punktów, więc wiadomo było, że nie wygrasz tych zawodów, ale następnego dnia poszło ci świetnie i tak bardzo się cieszyłaś z tego, że ci poszło tak świetnie i że trener ci powiedział, że lepiej już nie brać dalej udziału w tym wyścigu, żeby nie zmęczyć konia, siebie i żeby też nie zepsuć tego wrażenia i tej radości z tego takiego, wiesz, jakby małego sukcesu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Tak. Ja myślę, że też generalnie te akurat dane zawody to brałam w nich udział ze swoim młodym koniem. I myślę, że generalnie w naszym sporcie praca z młodymi końmi to jest coś, co bardzo potrafi kogoś jakby, może nie upokorzyć, ale Demotywować? nie, nawet nie zdemotywować, ale po prostu sprawia, że twoje ego na pewno nie będzie za wysokie, bo młode konie to jest ciężka praca w takim sensie, że to jest generalnie, myślę, że to, co jest piękne w tym sporcie, to jest jeden z niewielu sportów, w którym pracujesz ze zwierzęciem, które też żyje, które też ma lepsze i gorsze dni, które też ma uczucia, które też ma lepsze i gorsze strony. I tym bardziej właśnie z młodym koniem to jest trochę tak jak wychowanie nastolatka. One Czyli ma humory swoje. Ma humory, one próbują jakby jak daleko mogę to pociągnąć i co mogę spróbować, na co mi pozwoli, na co mi nie pozwoli. One też się uczą, są to dzieci tak naprawdę, jeżeli chodzi o konie sportowe. Nie wiedzą czasami, co ze sobą zrobić. Także myślę, że z takim młodym koniem to naprawdę trzeba się cieszyć właśnie z tych małych sukcesów. To kiedy zaczyna się szkolić takiego konia i do jakiego momentu mówi się o nim, że to jest młody koń, a kiedy to już jest taki dojrzały? Zasadniczo w skokach przez przeszkody zazwyczaj zajeżdżamy konie, jak one mają 3 lata. I jak mówię zajeżdżamy, to wtedy po raz pierwszy jakby mają zakładane siodło na plecy i wtedy po raz pierwszy ktoś zaczyna na nie wsiadać, ale to nie jest od razu tak, że wsiądziesz i jeździsz go codziennie godzinę. Tylko to jest przez ten 3. rok ich życia jest najczęściej tak, że one są jeżdżone kilka razy w ciągu tygodnia. W takim sensie po prostu przez, 15-20 minut, żeby po prostu się przyzwyczaiły do tego uczucia, że ktoś tam jest. No i później od 4. roku życia, do tak naprawdę, bym powiedziała 7., 8. Są te konie kwalifikowane teoretycznie jako młode konie. W tych latach jeszcze mają swoje wydzielone kategorie, jeżeli chodzi o zawody, czyli masz konkursy dla 4-latków, 5-latków, 6-latków, 7-latków. Żeby je oddzielić od reszty jakby bardziej dość starszych i doświadczonych koni, bo tak jak mówię, to są młode konie, one się nadal uczą. A tak naprawdę od 8. roku życia, bym powiedziała, już dalej, to mówi się o nich jako już wyrośnięte, doświadczone Do konie. którego roku życia mniej więcej taki koń może się ścigać? Czy skakać? To wszystko zależy, na jakim jest poziomie. To zależy, jak bardzo jest zadbany, jak ktoś dba o jego zdrowie. Ja widziałam konie, które w wieku 20-21 lat nadal startowały w trochę mniejszych tam konkursach skokowych i wyglądały, jakby czuły się super i miały z tego bardzo dużą frajdę. Ale myślę, że zazwyczaj takie późne lata nastoletnie do 20 roku życia, myślę, że to już jest moment, w którym konie zazwyczaj przechodzą na emeryturę. Najczęściej nie z powodu jakiejkolwiek kontuzji, ale najczęściej jest to po prostu z powodu szacunku dla nich i tego, że oddały już prawie 20 lat
swojego życia dla tego sportu i później już należy im się trochę odpoczynku. No i co się dzieje z takim koniem potem? Idą na padok, jedzą trawę i po prostu się relaksują i żyją swoim najlepszym życiem. A nie brakuje im, wiesz, sportu? Też trzeba je ujeżdżać? Wiadomo, że to nie jest tak, że od razu z dnia na dzień one idą z zawodów na padok i nic innego nie robią. A takie konie najczęściej też czasami mają treningi, ale nie są to już takie treningi 45-minutowe czy godzinne, nie wiem, jak przygotowujesz konia na zawody. Jest to bardziej na zasadzie trochę rozruszania ich i po prostu trzymania ich w jakimś tam poziomie fitness. Albo na przykład przejścia się na spacer do lasu, ale coś, co jest dla nich relaksujące i co po prostu upewniamy się, że są zdrowe i szczęśliwe. Okej, ale na przykład ty jako zawodniczka masz takie konie wyścigowe. No i wiadomo, utrzymanie ich też kosztuje, ale teraz taki koń przychodzi na emeryturę i ktoś od ciebie tego konia kupuje. Czy ty zatrzymujesz tego konia, czy ty go na przykład umieszczasz w jakimś ośrodku? Jak potem to wygląda? No to też wszystko zależy No tak, a jakie są opcje? od tego też, jakie ma ktoś na przykład możliwości finansowe. Ja na przykład wszystkie swoje konie, jeżeli bym mogła i jeżeli bym miała na to pieniądze, to bym ich nigdy nie sprzedawała i bym je trzymała na emeryturze gdzieś na padoku, zawsze u mnie. Aczkolwiek nie mam takiej możliwości, więc na przykład mojego konia, o którym wspomniałam wcześniej, C, na którym zaczęłam moją tak naprawdę karierę tutaj w Emiratach. Kilka lat temu podjęłyśmy decyzję z mamą, że jakby ja już trochę z niego wyrosłam i potrzebowałam konia, żeby przejść na wyższy poziom, a on po prostu nie był najlepszym koniem na ten poziom, więc podjęłyśmy decyzję, żeby go sprzedać. Ja od początku powiedziałam, że będę bardzo blisko obserwowała, kto tam go próbuje i że musimy go sprzedać do kogoś, kto mi się podoba i kto będzie dla niego dobry. No i w końcu spotkałyśmy się z taką dziewczynką Lenką z Polski, której się spodobał i która chciała go kupić. No i aktualnie jest u niej w stajni w Polsce na emeryturce. Już nie startuje w zawodach, ale czasami Lenka nadal go jeździ. Ale poza tym to większość swojego czasu spędza biegając i brykając na padokach i jest to jakby wymarzone miejsce jak dla mnie, dla osoby, która kocha swoje konie, żeby mój koń skończył w takim miejscu, gdzie wiem, że ma dożywocie, w miejscu, gdzie jest kochany, zadbany i szczęśliwy. To jest dla mnie jakby idealny scenariusz. No tak. Wiesz co, w 10. odcinek mój podcastu też był z Asią Patejuk, która też jest skoczkiem. Zadałam jej to pytanie i tobie też je zadam, bo to jest taka trochę kontrowersyjna kwestia jazdy na koniach, bo wiesz, często podnosi się ten argument, że to nie jest ich wybór, że może one nie chcą, że może one tego nie lubią, że może ich się zmusza, że używa się na przykład bata. Jak ty podchodzisz do takich kwestii? Ja myślę, że generalnie słyszałam w tym świecie końskim wiele ludzi, którzy właśnie generalnie skrytykowali już każdą część sprzętu używanego do pracy z końmi, mówiąc, że jest to złe, czy że jest to niefajne dla nich. Ja mam do tego podejście takie, że wszystko jest, jakby każda część sprzętu, jaką używamy, nawet bat, jest okej do momentu, w którym wiemy, jak tego użyć. I tego nie używamy w sposób zły, czy w sposób właśnie, który jest niedobry dla konia. To po pierwsze. Po drugie, na końcu dnia konie to są 500-600 kilogramowe zwierzęta, które jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o siłę, to zawsze z nami wygrają. I miałam już takie styczności z końmi, które po prostu czegoś nie chciały zrobić, więc jestem naprawdę przekonana tego, że wiem, że jeżeli im się nie chce, to tego nie zrobią. Jeżeli nie mają na to ochoty, to nie wiadomo, co my zrobimy, to ich nie przekonamy. No i ja zawsze po prostu mam podejście do tego takie, że uważam, że po prostu trzeba zacząć pracę z koniem od początku, od momentu, kiedy koń jest młody, na zasadzie zachęcania i na zasadzie współpracy i bycia jego partnerem i pracy razem, a nie zmuszania. Bo jeżeli konia zacznie się od początku zmuszać, to
wiadomo, że w końcu one nie będą właśnie z tego czerpały przyjemności. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą dla takich też ludzi, którzy mają takie opinie, jest trochę wiedzy na temat języka ciała koni, bo konie nie mają głosu czy języka takiego jak my. One się komunikują ciałem i językiem ciała. I myślę, że jeżeli ludzie też by się znali trochę na tym, to też można bardzo łatwo ocenić, czy koń jest szczęśliwy, czy nie. Ja sama widzę wiele koni na zawodach, które na przykład przechodzą cały parkour z uszami pochylonymi do tyłu, co jest znakiem nieszczęścia, jest znakiem trochę jakiejś takiej złości czy niekomfortu. Ale też na przykład widzę moje konie, które przechodzą całe parkury z uszami do przodu, skupione na następnej przeszkodzie. I są to takie na przykład znaki, które po prostu mogą nam pokazać też, że jednak ten koń chce to robić. To po pierwsze. Po drugie, są jeźdźcy, którzy widać, że podjeżdżają do każdej przeszkody po prostu kopiąc konia i lejąc batem i to okej, zgadzam się. Widać, że to jest zmuszanie i że to jest po prostu nie okej, ten koń tego nie chce. Tak. Ale też są jeźdźcy, którzy po prostu nie widać, jakby siedzieli i nie robili niczego. Bo koń z oni nimi po prostu, bo współpracuje. koń z nimi współpracuje i ich niesie i z nimi idzie i on też chce iść do tej przeszkody. To nie jest tak, że musimy go kopać i po prostu zmuszać. Tak. Także myślę, że to wszystko chodzi o podejście. A jak budujesz właśnie tą więź taką emocjonalną ze swoimi końmi? Ja generalnie jestem zakochana w moich koniach. Od zawsze byłam w każdym koniu, jakiego miałam. Myślę, że jest to też trochę problem dla mnie w takim sensie, że zawsze jak przychodzi moment, że muszę się z nimi pożegnać, czy je sprzedać, to jest to dla mnie super ciężkie, bo są to naprawdę moi najlepsi przyjaciele. Jakby ja ich widzę i spędzam z nimi kilka godzin dziennie, codziennie. Myślę, że co jest dla mnie ważne, to to, żeby spędzać czas właśnie z tymi końmi poza placem, czy poza areną i poza po prostu samym treningiem, czy konkursem. Ja na przykład za każdym razem, jak przyjeżdżam do stajni, na przykład jeżeli wiem, że mam trening, załóżmy 7:45, to będę w stajni o 7:00. Po to, żeby mieć czas się z nimi przywitać i pogłaskać i dać marchewkę i zobaczyć, czy wszystko okej, sprawdzić, czy nic nie boli. Też jak to samo, jak mam czas po treningu czy po zawodach, po prostu sobie usiąść przy boksie czy przy padoku, nawet z książką i po prostu poznać trochę tego konia i jaką on ma też osobowość poza placem i poza zawodami. Jak lubi się zachowywać w boksie. Czy lubi jeść, czy lubi po prostu stać i się patrzeć. Bo wtedy moim zdaniem jest to super ważne też dlatego, że wtedy jeżeli się zna konia i jaką on ma jakby osobowość, to jest to też o wiele łatwiej z nim pracować. W takim sensie, że ja już znam mojego konia i wsiadam na niego i nawet czasami mam coś takiego, że jak wsiadam na konia, to przez kilka kroków zamykam oczy i po prostu czuję. Czy on ma dzisiaj dużo energii, czy ma mało energii, czy czuje, że się na coś patrzy i coś go wystraszy, czy może jest bardzo zrelaksowany. Po prostu trzeba takie, moim zdaniem jako jeździec, trzeba takie rzeczy, tego się nauczyć, takie rzeczy wiedzieć. Tak, no dlatego myślę, że to jest super ważne. No, jakby jak o tym opowiadasz i też pamiętam, jak słuchałam Asi, której historia jest w ogóle totalnie inna, więc w ogóle dwa, jak dla mnie, super odcinki. Wiesz, zupełnie też jesteście w innym wieku i to też fajnie pokazuje. Ale to, co macie na pewno wspólnego, to to, że obie turbo kochacie te zwierzęta. I to jest tak bardzo ważne właśnie, wiesz, żeby w sporcie było jak najwięcej takich ludzi. Tak. Bo może tak jak mówisz, że są takie sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, kopnie tego konia, czy użyje bata, ale jeżeli ty chcesz, wiesz, robisz to z pasji i też na koniec dnia chcesz mieć te wyniki, no to tak jak mówisz, nie da się tego zrobić zmuszaniem, Tak. tylko Ja myślę, tą że... współpracą i zrozumieniem. Tak, ja myślę, że bardzo ważne i że każdy powinien jakby pamiętać to, że koń jest numerem 1, sport jest numerem 2, bo jak bardzo kochamy ten sport jako jeźdźcy, to nie mielibyśmy tego sportu bez nich, bez koni. To są nasi partnerzy i musimy te konie szanować i o nie dbać.
Jeżeli oczekujemy od nich, żeby nam dawały całe swoje serce w skokach, to my musimy im oddać całe nasze serce w dbaniu o nie i szacunku dla nich. To po pierwsze. A po drugie też myślę, że ważne jest to, żeby zrozumieć, bo nauczenie czegoś konia i praca z koniem, tak jak mówię, na przykład ten mój młody koń to jest taki nastolatek. Wiadomo, że one też czasami potrafią zrobić coś, co jest, nawet nie chodzi o to, że niechciane, ale też niebezpieczne. I wiadomo, że w wychowaniu też czasami przychodzi moment na karę, ale też trzeba być na tyle wyedukowanym i wiedzieć, w jaki sposób ukarać takiego konia w sposób, że on zrozumie, dlaczego jest kara. Na przykład, żeby podać tobie przykład, nie wiem, jeżeli koń spróbuje ciebie ugryźć i w tym samym momencie, czy w momencie, nie wiem, 5 sekund od tego, jak to się stało, po prostu go uderzysz lekko w nos, one są na tyle mądre, że on zrozumie, okej, próbowałem ją ugryźć, ona mi oddała, nie powinienem tego robić. Ale jeżeli koń robi coś na jeździe i tobie się to nie spodoba i nie wiem, 15 minut później się tobie przypomni i zdecydujesz, że teraz zaczniesz go kopać, no to jest po prostu, nie ma sensu i dla nich to jest później wtedy stres i po prostu nie rozumieją dlaczego, co zrobiły źle. Także myślę, że trzeba to też robić po pierwsze z umiarem i po drugie z wiedzą. Myślę, że ładnie też ujęłaś w ogóle wychowywanie, bo przecież z dziećmi jest tak samo, że nie ma Dokładnie. czegoś takiego jak odroczona kara. To jest tortura, to nie jest kara. To jest, mówimy tutaj o warunkowaniu behawioralnym na przykładzie psa Pawłowa. Tak. Wiemy, jak działają Dokładnie. przyczyna i skutek. I Tak. tak naprawdę, wiesz, no dokładnie. I to też ja mam psa, więc też wiem, jakie ona ma humorki i wiesz, i że czasami też trzeba jej powiedzieć, że czegoś nie wolno. Tak. Chociaż wiadomo, że ją się kocha, ale ona też musi Tak. wiedzieć, że nie. Dokładnie. I Ja mam dzieci, to ale też- mam siostrzeńców i mam No. młodszego brata o 17 lat, więc Tak, pamiętam tak. też, jak to wyglądało. Że... Tak, i to też moim zdaniem znowu się jakby trochę zawija i wraca do tego, o czym mówiłam przed chwilą, o tym, że warto właśnie poznać konia jako swojego partnera i wiedzieć, co lubi, czego nie lubi, czego się boi, czego się nie boi. I po prostu, bo ta wiedza później nam pomoże też, żeby ocenić, czy on się zatrzymał na tej przeszkodzie naprawdę, że tak powiem, chamsko, Tak. czy zrobił to może dlatego, że czuje, że inaczej się rusza, może coś go boli, albo czy zrobił to dlatego, że od zawsze się bał tego koloru i po prostu się tego boi, go stresuje i trzeba mu to pokazać w sposób, żeby bardziej go to zrelaksowało, a nie od razu go karać i sprawiać, że jest po prostu coraz bardziej zestresowany i ma więcej powodu do tego, żeby się bać tej danej przeszkody. No jasne. No jasne. A powiedz jeszcze takie pytanie też od jednej osoby było. Co się dzieje z takim koniem, który na przykład złamie nogę podczas skoku? No to u nas generalnie w skokach przez przeszkody większość ludzi ma konie przez wiele lat. Taki koń w skokach przez przeszkody najczęściej jest twoim partnerem przez kilka lat. Także większość osób się do nich przywiązuje. Także generalnie złamania nóg u koni w skokach przez przeszkody są dosyć rzadkie. Ja tak naprawdę z tych koni, o których słyszałam w ogóle w swoim życiu, czy w swoim Otoczeniu? dziękuję, które miały złamanie nogi. Generalnie częściej wydarzyło się to nawet nie przy skokach. Były to po prostu przypadki na zasadzie koń wystraszył się czegoś, kopnął ścianę i złamał nogę. Okej. Ale generalnie u nas jest to zawsze podejście na zasadzie taki koń, jeżeli ma szansę na to, jeżeli to złamanie nie jest na tyle złe, że jest nie do naprawy, to taki właściciel zawsze, jeżeli ma chęć i jeżeli ma na to pieniądze, zawsze ma szansę i wybór tego, że można podjąć szansę operacji. Wiadomo, że jest to ciężkie i czasami niemożliwe w niektórych przypadkach, ale jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia weterynaryjnego, to można po prostu spróbować operacji i później rehabilitacji. I takie konie najczęściej nigdy nie wracają do dużego sportu czy skoków, ale nadal mogą mieć życie po prostu jako szczęśliwy koń na padoku. No tak.
który nie musi już startować na zawodach. Rozumiem. No a jeżeli nie ma takiej możliwości, no to po W prostu najgorszym wypadku tak, jeżeli jest to złamanie takie, którego naprawdę nie da się naprawić nawet operacyjnie, to niestety taki koń musi być uśpiony, bo konie po prostu, niestety koń nie da rady jasne. przeżyć na tak. 3 nogach. No oczywiście. A powiedz jeszcze, Amelia, wiesz, sport na takim poziomie wymaga na pewno od ciebie dużo dyscypliny, też wyrzeczeń. Jak wygląda twój taki dzień na co dzień? Albo jak wygląda, nie wiem, twoja dieta, czy twoje treningi, wiesz, przygotowanie do tych zawodów też? Dzień na co dzień wygląda tak, że jako jeździec i to na takim bardziej już, że powiem, profesjonalnym poziomie, musiałam się nauczyć i przyzwyczaić się do wczesnych poranków i wczesnego wstawania. To znaczy? Dzisiaj na przykład wstałam o 5:30. Także na przykład dzisiejszy dzień wstałam o 5:30, ogarnęłam się, pojechałam do szarży, do stajni. Miałam 2 treningi na moich koniach. Później także byłam w stajni do około godziny 12:00, miałam treningi, później musiałam tam wyczyścić sprzęt, zobaczyć, czy wszystko jest ok, pojeździć kilka koni też moich klientów, których trenuję. No i później wróciłam do domu, przyjechałam tutaj. Dzisiaj wieczorem też będę jechała na fizjoterapię. Raz w tygodniu jeżdżę na fizjoterapię po to, żeby po prostu zobaczyć, czy wszystko jest ok. Dla jeźdźców też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby być rozluźnionym i być zdrowym w sensie właśnie takim ortopedycznym, że tak to nazwę. Także generalnie w ciągu tygodnia, jak nie mam zawodów, to jestem w stajni codziennie. Codziennie rano na treningach, czasami też po południu. Zależy od tego, jaki mam grafik też z treningami z moimi klientami. A ćwiczysz jeszcze coś innego, na przykład na siłowni albo jakieś inne sporty? Nie chodzę ja osobiście na siłownię, ale staram się rozciągać w domu. Szczególnie rozciągać łydki, tak. I tutaj generalnie te mięśnie z tyłu, ścięgna. Bo jest to bardzo ważne dla nas jeźdźców. Mamy wtedy lepsze oparcie na strzemionach. Także ja generalnie lubię się rozciągać. Myślę, że mi to osobiście dużo pomaga. Ale na siłownię nie chodzę, nie. Może powinnam zacząć. No myślę, że to jest tak wymagający sport. Jeszcze codziennie, jak masz codziennie takie treningi, no to już jest dużo Ale myślę, że też akurat jazda konna generalnie to nie jest sport, w którym jakby nie trzeba być za bardzo nabudowanym, że tak to nazwę mięśniowo. Bardziej chodzi o to, że trzeba mieć mięśnie na tyle, żeby trzymać się w równowadze na koniu, ale też przy tym trzeba być zrelaksowanym i jakby płynąć razem w tym ruchu z koniem. Nie można być całym sztywnym i nie w równowadze. Jasne. Będziemy już pomału kończyć, więc chciałam cię tylko jeszcze tak na zakończenie zapytać o twoje marzenia i plany najbliższe. No marzenia to oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Trzymam kciuki. Dziękuję. Jest to moje na pewno największe marzenie, jeżeli chodzi o jeździectwo. Od zawsze było i naprawdę mam nadzieję i wierzę w to, że tam kiedyś dojdę. A plany najbliższe, no to niedługo... Ostatnio właśnie skończyliśmy, że tak powiem, sezon nasz tutaj w Emiratach skokowy, taki główny, międzynarodowy. Także teraz w ciągu lata będziemy mieli też, co się nazywa Summer Tour u nas w Szarży, co są trochę mniejsze narodowe zawody, które się będą odbywały właśnie przez całe lato, teraz do września. Także teraz nasz plan jest generalnie, żeby pojeździć na ten Summer Tour, na te zawody i trzymać konie dalej w dobrym fitnessie, żeby były gotowe na przyszły sezon i popracować nad wszystkim, co musimy polepszyć. Jak dajecie radę trenować i w ogóle brać udział w zawodach w tych temperaturach? W hali z klimatyzacją, tak. Okej. Musimy. Bo to i dla jeźdźców, i dla koni musiałoby być tak, okropne. dla koni nie. Konie Okej, generalnie lubią mieć niższą temperaturę niż my, ludzie. Także jak nam jest gorąco, to im już jest bardzo gorąco. I podobno konie się też pocą, prawda? Tak. Pocą się, pienią się. No tak. Tak, także dla nich obowiązkowo musi być hala z klimatyzacją.
Okej, żeby było im No to dobrze. trzymam bardzo mocno kciuki za Dziękuję twoje bardzo. plany i też za marzenia. Będę obserwować, Dziękuję. kibicować. No i tak już zupełnie na zakończenie, czy chciałabyś jeszcze coś może przekazać naszym słuchaczom na sam koniec? Chciałabym na pewno przekazać, że dziękuję bardzo, że słuchaliście i że dołączyliście do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że była interesująca i że da wam trochę inspiracji i trochę właśnie tego kopa, którego może potrzebujecie. Także dziękuję bardzo za słuchanie. Dzięki Amelka. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to mam do Ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, pa!